12 gwiazd i najgłówniejsza podobno jest taką latarnią morską dla ufoń. Miejscowi też podobno twierdzą, że tutaj widać w nocy światła. Znak trójkątów, który widzieliście tam na dole, może być znakiem iluminatów jednocześnie. Jest energia? No jestem taki naładowany teraz. Co mi się tu podoba, zobaczcie. W menu macie 2 kg przytulenia, 5 kg miłości. Julek zamiata ulicę. Musi odrobić prace społeczne. Możecie się czegoś o mnie dzisiaj dowiedzieć. Tańczyłem przez wiele lat, myślę, że z 10 w zespole pieśni i tańca Częstochowa i też to tak na sali jak tańczyliśmy, też tak jak my teraz często nas podglądali, jak my ich podglądamy. Także beka, bo teraz jestem w roli tego podglądacza. Dzień dobry, wczesny poranek, ale muszę wam to nagrać, gdyż moja żona zrobiła sałatkę dworcową. Jak to mój kolega mówi, jarzynowa. Sałatka. Tak jest. Co trzeba zrobić, żeby była dobra? Połączyć ziemniak, marchewka. Wszystko naraz? I wtedy jesz i jest dobre. Okej, rozumiemy. Wyszliśmy sobie na spacer po Kaci. Opuściliśmy kemping, więc pojedziemy gdzieś dzisiaj dalej. Opuścimy dzisiaj to miejsce, ale ogólnie jest takie urokliwe. Natomiast no jak wszędzie tutaj się mega kurzy, jak wiatr zawieje. Umyłem wczoraj samochód nawet, ale wychodzi na to, że niepotrzebnie. No i ogólnie jest fajnie, zobaczcie. Winoteka, góry, Klaudia i wszystko co w tym mieście piękne. Jakie ładne też są. Tasy. Wszystko co jest charakterystyczne dla kaczy, czyli lama, kaktusy, początek ruty 40, fajowerskie rzeczy. No i takie pierdółeczki tu są. Julek, co będziemy robić? Lody jeść. Uhu! Ja też mogę? No, Wow, super. Julcio, jakie masz smaki? ta jest krówka. A Jest to? dobra. Owocowe, tak? Najbardziej znane smaki, które faktycznie polecają, to jest to dulce leche, czyli taka typowa krówka. Kajmak w Polsce to się nazywa. I pan to też poleca, więc wziąłem, bardzo dobre. One są jeszcze pyszne. Ale tam są cukierki w tym. Trzeba przyznać, że jest to szalenie przyjemna miejscowość. Pośrodku niczego. Urokliwa, spokojna. A miejscowość jest identyczna jak piosenka, która leci w tle. Kościół. Kościół, jaki jest, każdy widzi. Ale co jest niesamowite? Wiecie co to jest? To jest kaktus. Widać to po tych dziurkach. Stosunkowo takiej strukturze miąższu. Czy to jest trwałe, czy to jest twarde? Nie wiem, ale widzimy to już któryś raz tutaj w budynkach. Także no po prostu oni to tutaj stosują, bo jest tego mega dużo. Fajne. No i tutaj te takie pierdółeczki, co już wam pokazywałem. To też jest z kaktusa, więc mogę wam powiedzieć, że to jest twarde. Tak, to jest twarde i bardzo, bardzo, bardzo lekkie. To jest jak lżejsze od bambusa i stosunkowo twarde. Także kaktus może być budulcem. Już teraz to wiem, teraz już wiem. Komu ufać, a komu już nie. Szymon Wydra, trzecie miejsce w Idolu w edycji numer 1. Proszę bardzo, tam jest nawet Dom Kultury. Po hiszpańsku Casa de Cultura. Tutaj piwo, bo widać, że miejsce turystyczne ze względu na to, że jest dużo wlepek, czyli kto nie przyjedzie na jakichś motorach, kamperach, kanalarze, że tak powiem, YouTube'owi, instagramerzy, którzy mają wlepki, mogą się tu przyczepić. Tutaj jest loteria, ale jednocześnie przyprawy i regionalne rzeczy. No i tu ogólnie jest tak urokliwie strasznie, no. Te lampeczki, te białe budynki odmalowane. No to jest takie fiu i te góry w tle. No superowo. Klaudia tu jest. Klauduniu, czy ty mnie denerwujesz? Nie. I mój mąż mnie denerwuje bardzo. Słuchajcie,
Co ja mam powiedzieć? Ciężko lekko żyć. Chyba jedna dosłownie z 2-3 knajp z jedzeniem tutaj. I są tam ludzie, więc jeżeli by się mieli zjeść, to pewnie tam. Przepraszam, straszna wtopa. Restauracji tu jest dużo. Pieseł śpi. Normalny kaktus. Fajne. To też, ale w tego nie zastukam. Bo się cykam. Ty, ale się giba. On chyba jak wysycha, to się robi taki twardy. Weszliśmy na tej knajpy, którą wam pokazałem jako pierwsza, że myślałem, że jest jedyna w mieście. Ze względu na to, że mamy bardzo mało peso, a tu nigdzie nie ma kantorów, no to wzięliśmy menu economico po 1500 peso za osobę. Zobaczymy, co nam dadzą. No bo nie wymieniliśmy wystarczająco dużo w salcie, a nigdzie po drodze dalej nie było. No i po prostu mamy tam z 7000. Zobaczcie krajobraz w środku tej knajpy, gdyż uważam, że jest bardzo ciekawy. Co mi się tu podoba, zobaczcie. W menu macie 2 kg przytulenia, 5 kg miłości, 4 kg chyba cierpliwości albo 5 i tak dalej. Super to jest pomyślane. Szacuneczek, że mimo tego, że jest taki ten wystrój ciekawy, to półka z winami jest solidna, no bo tu są winnicy. Tutaj mi tylko brakuje takiego określenia: w razie potrzeby zbij szybkę tym młotkiem. Dobra, czekamy na jedzenie, jestem ciekawy. Economico plat. Widać, że to jest economico. Ale muszę przyznać, że jest jeden z lepszych, jakiego tu jadłem w Argentynie. Akura. Też smaczna. Jest całkiem niezły pomysł. Brakuje mi tylko sałatki, ale będzie zupa. Co jest bardzo, bardzo ciekawe, w Argentynie się je zupę po daniu. Dziwnie, ale tak jest. To jest taka zupa, którą oni tutaj jedzą z dynią. I rosołek z dyni. Pyszna. No faktycznie niezła. Nadal jestem w szoku, że cały ten obiad jeszcze ma deser przyjść, będzie kosztował nas $2 za osobę. Także grubo, a podobno dalej jest jeszcze taniej. Zobaczymy. W ramach tego naszego obiadu dostaliśmy deser i deser jest to brzoskwinka z gruszki. Można słodkie, pyszne. Znaczy generalnie no to wiecie, nic takiego. Ale jest. Wywiązali się. Miała być zupa, drugie danie i deser za 1500 peso, czyli za jakieś $2 i jest. Dzisiaj u mnie jest chyba 8.09. Wiecie, że jeszcze tydzień temu bym powiedział, że obiad kosztował $2, czyli 8 zł, a przez obniżenie stóp procentowych przy wysokiej inflacji już pewnie kosztuje bliżej 9 zł. Ponad 8,50 to na pewno. Szok. Cześć kocie. No ale powiem wam, że z drugiej strony ja pamiętam jeszcze nie tak dawno w Częstochowie było w takim pasażu handlowym Jagiellończycy danie dnia za 8 zł. No i jak poszedłem na studia w 2009 roku, to również były bary studenckie, takie jakby mleczne, gdzie obiad za 4,90 mielony z ziemniakami i surówką to była norma, prawda? A pizza margherita kosztowała tam 7,50 i tą pizzą to się najadałeś także do pożygu. Także po prostu się cofnęliśmy o kilka lat, nie tylko z cenami. Super. Wydaje mi się, że jest tutaj o wiele więcej takiej ludności albo tutaj tej pierwotnej, Indianie, albo pomieszanej, ale tak nie bardzo. Na przykład zobaczcie, dziewczyna ewidentnie koloru właśnie skóry czerwonego. Widać, że to jest miejscowa dziewczyna. Gracias. Widzicie? Lokalne dziewczyny. Lokalne. Zaraz obok tych restauracyjek, patrzę, czy mnie jakiś wąż nie gryzie. Już widzimy, że zaraz za rzeczką jest winnica. No i jest to dla mnie widok piękny. Jest, ale co tu robisz? Byłeś na dziordze? Winogrona kradłeś? Winogrona dopiero wschodzą, nie ma co kraść. U nas dojrzewają, tutaj wschodzą. Masz pieseł. Nie? Tylko z Julkiem chcesz się bawić? Julek zamiata ulicę. Musi odrobić. Wczoraj zgubił kamienia i musi odrobić teraz prace społeczne. Muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że jestem zaskoczony, że w Argentynie
Niemalże na każdym placu zabaw bez wyjątku musi być jakakolwiek atrakcja dla osób niepełnosprawnych, żeby dało się ich posadzić albo wjechać wózkiem. Na przykład ta huśtawka jest taka, że można przesadzić osobę niepełnosprawną, aby się pohuśtała. I tak jest niemalże na każdym starym czy nowym placu zabaw. Ale praktycznie tylko w Argentynie. Także szacun pod tym względem. Dziwne, co? Jesteśmy w dość nietypowym miejscu, jak na miasto kolonizacyjne i związane z pradawnymi ludami. Chcieliśmy Wam pokazać Muzeum Świateł, które według miejscowych jest lądowiskiem UFO. Stworzył je Bernard Nomad, tak zwany, taki szwajcarski artysta, który tu przyjechał i rzucał tu sznurki niesamowicie podobno równo i stworzył 12 gwiazd, które są ułożone tam bardzo równo według siebie. I najgłówniejsza podobno jest taką latarnią morską dla UFO. Nie wiem, czy to jest prawda, natomiast to jest taka legenda. Miejscowi też podobno twierdzą, że tutaj widać w nocy światła i nie są to światła ani od samolotów, ani od lamp, ani od czego, tylko są wyjątkowe. Więc nie wiem, według nich tak jest. Jeszcze Wam powiemy jedną rzecz, że spotkaliśmy tutaj Argentyńczyków, którzy przyjechali z Buenos Aires specjalnie to zobaczyć. I słuchajcie, i oni powiedzieli, że ten Bernard, on w Szwajcarii, nie wiem, czy miał kontakt z UFO, z tego co ja zrozumiałam, i tutaj przybył, specjalnie kazali mu tutaj przyjechać, to jest niezidentyfikowane obiekty, żeby to coś zbudować. Znaczy zbudować, no narysować, jakkolwiek to nazwać. No, także szok, historia w ogóle. Pan już zmarł, ten Bernard, w tamtym roku. A jeszcze jak tutaj przyszli, nas zaczepili i zapytali się, czy my faktycznie widzieliśmy te światła. No ja się teraz zastanawiam, czyżby nie zostać tutaj w nocy i tych światłów nie poobczajać. No ciekawka sprawka, no. Trzeba przyznać, że są friki na tej ziemi, co? Teraz jest w modzie UFO, bo media próbują odwrócić naszą uwagę od ważnych spraw właśnie za sprawą UFO. Koronka już się znudziła ludziom, więc trzeba było zmienić tematykę i zmienili na UFO. Wpasowuje się to idealnie w aktualne trendy, że tak powiem. Ale że ze Szwajcarii przylecieć, bo ci UFO powiedziało do jakiegoś kaczy na końcu świata, no to też trzeba być, nie? Niezłym freakiem. Jest energia? No jestem taki naładowany teraz. Och, teraz to się czuję. Tylko trzeba uważać, żeby nic tu nie przestawić. W Polsce też jest takie miejsce, jak się jedzie tak z południa na północ gdzieś. Wiem, że jechaliśmy motorami tam, a jechaliśmy podróżować, przejechać się po polskim wybrzeżu. Też są takie tajemnicze kręgi z teoretycznie jakąś energią. Ja tego nie czułem, ale moi znajomi gdzieś tam kiedyś byli i czuli faktycznie różne tego typu rzeczy tam. Więc nie ma powodu, żeby im nie wierzyć. Ten artysta tu mieszkał, tu. Znak trójkątów, które widzieliście tam na dole, może być znakiem iluminatów jednocześnie, bo tak właśnie jest. A tutaj nie bez powodu, moim zdaniem, jest gwiazda. Co prawda nie jest to gwiazda Dawida, ale jest to miejsce pełne mistyfikacji i ciekawych rzeczy. Podoba mi się. Jest tutaj coś magicznego na pewno. Nie chcę się stąd odjeżdżać, nie chcę się stąd wychodzić. No dobrze, ciemno się robi, a my chyba chcemy stąd odjechać, więc jedziemy. Mówcie sobie co chcecie, mi się tu mega podobało, dla mnie jest tutaj troszeczkę magicznie, super ogólnie. Dobrze, że umyłem samochód wczoraj, nie? Bo się w ogóle nie kurzy. Dla ciekawości jeszcze wam powiem, że jesteśmy na takiej wysokości jak mają rysy. Rysy mają około 2500 metrów, no 2499 i my też jesteśmy na jakieś 2500 metrów. Może 2400, różne źródła różnie podają. My się też trochę ruszamy w górę, w dół, więc dlatego to jest chyba takie płynne. Także beka. Tutaj najwyższe góry mają ponad 6000 metrów. Ogólnie w Argentynie jest najwyższy szczyt całych Andów, czyli Aconcagua. I to wiemy z geografii. Natomiast w tym paśmie górskim jest trochę niższy szczyt, który się nazywa jakoś inaczej. Nie pamiętam jak, bo to są trudne nazwy. Ma tam 6380 metrów chyba. Jest trochę niższy od Aconcaguły. Jedziemy dalej do Salty, ze względu na to, że jest tutaj drogą 40, można jechać w stronę pustyni Atacama. Natomiast jest to droga w całości szutrowa,
do samej granicy z Chile i ja niestety się na to nie godzę, bo rozklekotamy sobie kampera. Więc jedziemy do Salty i w Salcie wpadniemy na drogę asfaltową w stronę Chile i Atacamy i tak właśnie zrobimy. Jedźcie razem z nami, ciekawe dokąd się jedziemy, bo już się robi ciemno. Słyszycie nasze przednie zawieszenie, ale tłucze. Ale mechanizm tutaj się nic się z tym autem nie dzieje, jest fantastycznie. Fantastycznie. Dobra, jedziemy, nie truję, nie zabieram, że tak powiem, taśmy na kasecie. Lubię, polecam Kaci. Kaci jest catchy. Tak jest! Zobaczcie, czym przyszło mi jechać. Tu po prawej, teraz to tak trochę widać jakieś rośliny, ale tam ogólnie jest przepaść, niczym nie odgrodzona. Auta, które mnie wyprzedzają albo jadą z naprzeciwka, tak kurzą, że nie widzę drogi. O, widzicie, tam już jest przepaść. Bardzo rzadko się murek pojawi. Nawet zapalenie długich świateł nic nie daje, bo jest taki kurz. No i generalnie tak się jedzie przez 15 km w tym kurzu po szutrze nad przepaścią. Nie jest zbyt dobrze, ale już na szczęście wjechaliśmy tą drogą, więc wiedziałem czego się spodziewać, więc jestem dość spokojny. No, widzicie, tu nic nie ma po prawej. Tu jest po prostu tak, że zjedziesz kołami w prawo i spadasz. Tak, jeszcze wam powiemy jedną rzecz, że spotkaliśmy tutaj Hiszpanów z Buenos Aires, niedaleko w sumie mieszkają, Białą, nieważne, i oni nam to powiedzieli, Hiszpanów, tak, i oni nam tu powiedzieli, Boże, co ja gadam, Hiszpanów, bo dla mnie to, że oni po hiszpańsku mówią, dobra, to się wytnie.